Lekcja 1. Więzy rodzinne. W mojej rodzinie mój dziadek, brat i wujek to mężczyźni. To interesujące. Dynamika rodziny może być dość wyjątkowa. Tak, a moja mama jest kobieta, która pięknie to wszystko równoważy. Musi być miło mieć wokół siebie silnych męskich postaci. Zdecydowanie. A moja babcia wnosi do naszej rodziny tyle ciepla. Babcie często mają ten szczególny charakter, prawda? Ona tak. Jej historia w znaczący sposób lacza historię naszej rodziny. Uwielbiam słuchać historii rodzinnych, pomagają nam zrozumieć nasze korzenie. Dokładnie. Wspaniale jest widzieć, jak każde pokolenie wnosi swój wkład. Lekcja 2. Desery owocowe. Widziałam już te owoce, ale nigdy nie pomyślałam o wykorzystaniu ich do deserów. Eksperymentowanie z różnymi smakami brzmi fajnie, prawda? Absolutnie. Myślę, że mogliby dodać wyjątkowego akcentu do klasycznych przepisów. Tak. Wyobraź sobie tartę z tymi owocami, byłoby cudownie. To świetny pomysł. Chętnie też spróbuję zrobić salatkę owocową. Kolorowa sałatka owocowa potrafi orzeźwić, szczególnie latem. I jest zdrowy, co czyni go jeszcze lepszym. Dokładnie. Ponadto możesz wykazać się kreatywnością podczas prezentacji. Bardzo się cieszę, że mogę spróbować. Zaplanujmy wkrótce dzień gotowania. Lekcja 3. Kontrola dostępu. Trudno kontrolować, kto ma dostęp do poufnych informacji w internecie. Dlatego ważne jest, aby zachować ostrożność w przypadku naszych danych, prawda? Dokładnie. Zbyt duże udostępnianie może prowadzić do poważnych problemów związanych z prywatnością. Całkowicie się zgadzam. Dobrym początkiem jest używanie silnych haseł. Tak, a wlaczenie uwierzytelniania dwuskładnikowego dodaje kolejną warstwę bezpieczeństwa. To świetne wskazówki. Co jeszcze możemy zrobić, aby się chronić? Regularna aktualizacja oprogramowania pomaga również naprawić luki. To ma sens. Bycie na bieżąco z kwestiami bezpieczeństwa ma kluczowe znaczenie. Z pewnością informujmy się nawzajem o wszelkich nowych wskazówkach, jakie znajdziemy. Lekcja 4. Duch zespołowy. Zwykle kibicuję drużynie mojego kraju podczas zawodów. To świetnie. Duma narodowa potrafi podnosić na duchu podczas meczów. Tak, ale doceniam także wszystkich utalentowanych sportowców z innych krajów. Absolutnie. Inspirujące jest obserwowanie takich umiejętności i poświęcenia na całym świecie. Sport naprawdę leczy ludzi, prawda? Robią to. Wspaniale jest świętować talenty, niezależnie od narodowości. Uwielbiam sposób, w jaki sport może tworzyć przyjaźnie ponad granicami. Dokładnie. Chodzi o jedność i wzajemny szacunek. Obejrzyjmy kiedyś razem mecz. Będzie fajnie. Lekcja 5. Harmonogram snu. To świetna rada. Nie zapomnij o utrzymaniu stałego harmonogramu snu. Nawet w weekendy, prawda? Bardzo łatwo wypaść z rutyny. Tak, dobry harmonogram snu zapewnia synchronizację naszego organizmu.
Uważam, że czuję się znacznie lepiej, kiedy się tego trzymam. Tak samo tutaj. To naprawdę wpływa na nasz nastrój i poziom energii. Dokładnie, jest to również ważne dla ogólnego stanu zdrowia. Przypominajmy sobie nawzajem, żeby monitorować nasz sen. Chciałbym tego. Trochę odpowiedzialności może zdziałać wiele. Z pewnością czulnie sprawmy, aby sen stał się priorytetem. Lekcja 6. Zasady anulowania rezerwacji. Rezerwując wycieczkę, zawsze zastanawiam się nad zasadami anulowania rezerwacji. To mądra uwaga. Czy zazwyczaj są elastyczni? To zależy od firmy, ale wiele z nich jest całkiem przychylnych. Dobrze wiedzieć, czego ludzie powinni szukać w tych politykach. Powinni sprawdzić, czy za anulowanie lub zmianę pobierane są jakiekolwiek opłaty. To ma sens. Wolałbym plan oferujący bezpłatne anulowanie rezerwacji. Absolutnie. Zapewnia spokój ducha podczas planowania podróży. Czy kiedykolwiek musiałeś odwołać podróż i stałeś przed wyzwaniami? Tak, raz musiałem zmienić plany, ale na szczęście polisa okazała się pomocna. Lekcja 7. Lista zakupów. Poproszę zwykle krowie mleko. Rozumiem. Na pewno zaopatrzę się też w świeże produkty. To brzmi idealnie. Świeże owoce i warzywa są niezbędne. Naprawdę są. Sprawiają, że posiłki są o wiele zdrowsze i smaczniejsze. Dokładnie. Czy są jakieś konkretne owoce, które chcesz, żebym złapał? Co powiesz na truskawki i banany? Są moimi ulubieńcami. Świetne wybory. Poszukam też warzyw sezonowych. To byłoby cudowne. Świeże składniki robią różnicę. Nie mogę się doczekać, aż ugotuję z nimi coś pysznego. Lekcja 8. Doskonałość usług. Rozumiemy znaczenie zapewnienia doskonałej obsługi wszystkim naszym gościom. Absolutnie. To robi ogromną różnicę w ich doświadczeniach. Tak, gdy goście czują się doceniani, chętniej wrócą. To prawda. Przyjazna atmosfera ma ogromne znaczenie. Chodzi o to, aby stworzyć dla nich niezapomniane chwile. Dokładnie. Każda interakcja się liczy, niezależnie od tego, jak mała. Przeprowadźmy burzę mózgów na temat nowych sposobów ulepszenia naszych usług. Uwielbiam ten pomysł. Ciągłe doskonalenie jest kluczowe. Razem możemy stworzyć jeszcze lepsze doświadczenia dla wszystkich. Lekcja 9. Dotarcie do klienta. Aby skutecznie docierać do klientów, stworzę stronę internetową. To mądre posunięcie. Strona internetowa może ładnie zaprezentować naszą ofertę. Tak, i będę wykorzystywać media społecznościowe do dalszej promocji. Świetny pomysł. Media społecznościowe to potężne narzędzie zaangażowania. Dokładnie. Pomaga nam to nawiązać kontakt z szerszą publicznością. Na jakich platformach planujecie się skupić? Myślę, że Instagram i Facebook będą najlepsze pod względem wizualnym. Zgadzam się. Treści wizualne mogą naprawdę przyciągnąć uwagę.
Współpracujmy nad kreatywnymi pomysłami na nasze posty. Lekcja 10. Ozdoba główna salonu. Wyszło świetnie. Jest teraz centralnym elementem mojego salonu. To wspaniale. Dobra ozdoba może naprawdę połączyć pokój. Tak, przyciąga wzrok i dodaje charakteru przestrzeni. Czego użyłeś do jego stworzenia? Polaczyłem żywe kolory i tekstury, aby uzyskać zachęcający wygląd. Brzmi pięknie. Uwielbiam, gdy wystrój odzwierciedla osobisty styl. Dokładnie. Dzięki temu przestrzeń bardziej przypomina dom. Bardzo chciałbym to zobaczyć. Może uda mi się zaczerpnąć inspiracji do mojego miejsca. Oczywiście, niedługo zrobimy małą prezentację dekoracji. Lekcja 11. Plany śniadaniowe. Brzmi dobrze. Co będziemy jeść na śniadanie? Co powiesz na tosty i kawę? To klasyczne połączenie. To brzmi idealnie. Uwielbiam zaczynać dzień od filiżanki ciepłej kawy. Ja też. A tosty mogą być tak wszechstronne. Możemy dodać różne dodatki. Absolutnie. Lubię awokado na grzance. Jest zdrowe i pyszne. To świetny wybór. Może sięgnę po masło orzechowe i banana. Mniam, to także smaczna opcja. Zacznijmy gotować. Tak, jestem podekscytowany. Śniadanie to najlepszy posiłek dnia. To naprawdę jest. Zróbmy z tego wspólnie przyjemny poranny rytuał. Lekcja 12. Zakupy artykułów papierniczych. Co uskładamy zakupów, baw się dobrze ze swoja nowa papeteria. Dziękuję. Bardzo się cieszę, że mogę wybrać kilka fajnych rzeczy. Papeteria może być świetna zabawa, zwłaszcza ze wszystkimi kolorami i wzorami. Wiem, prawda? Uwielbiam używać ładnych notesów i kolorowych długopisów. Mogę naprawdę pobudzić kreatywność w Twojej pracy. Dokładnie. Poza tym sprawia, że nauka staje się przyjemniejsza. Czy masz swój ulubiony rodzaj artykułów papierniczych? Jestem wielkim fanem karteczek samoprzylepnych, pomagają mi utrzymać porządek. Świetny wybór. Zobaczmy, jakie wyjątkowe przedmioty możesz dziś znaleźć. Lekcja 13. Wizyta w Parku Narodowym. Niedaleko stąd jest Park Narodowy. Naprawdę? Czy łatwo się tam dostać komunikacją miejską? Tak, jest całkiem dostępny. Bezpośrednio tam jedzie autobus. To wygodne. Uwielbiam zwiedzać parki i przyrodę. Ja też. To świetny sposób, aby na chwilę uciec od miasta. Jakie zajęcia możemy tam wykonywać? Na pewno największa atrakcja to szlaki turystyczne i malownicze widoki. Brzmi idealnie. Chętnie zrobię kilka zdjęć krajobrazu. Zaplanujmy wkrótce jednodniową wycieczkę, aby cieszyć się świeżym powietrzem i pięknem. Lekcja 14. Wynalazki historyczne. Wynalazek, o którym czytałem, to maszyna elektryczna służąca do rejestrowania cen akcji. To brzmi fascynująco. Jak to dokładnie działało? Zautomatyzowało to proces, znacznie ułatwiając handlowcom.
To musiało zmienić sposób, w jaki ludzie inwestowali w akcje. Absolutnie. Był to znaczący postęp w technologii finansowej. Takie innowacje mogą naprawdę ukształtować całe branże. Tak, i często prowadza do kolejnych wynalazków. Uwielbiam dowiadywać się, jak technologia ewoluowała na przestrzeni lat. Następnym razem przeanalizujmy więcej wynalazków. To takie interesujące. Lekcja 15. Kościół dziecięcy. Zwykle uważa się, że dzieci przesiadują podczas długich nabożeństw. Dlatego w wielu kościołach istnieje oddzielny kościół dla dzieci lub szkółka niedzielna. Dokładnie. Dzięki temu są zaangażowani i uczą się na swoim poziomie. Ważne jest, aby czuli się włączeni, a jednocześnie byli dostosowani do wieku. Tak i pozwala rodzicom skupić się na usłudze bez rozpraszania uwagi. Myślę, że wydzielenie miejsca dla dzieci to świetny pomysł. Absolutnie. Buduje poczucie wspólnoty wśród młodych członków. Porozmawiajmy, jak możemy wesprzeć te programy w naszym regionie. Bardzo mi się to podoba. Ważne jest, aby wychowywać kolejne pokolenia. Lekcja 16. Wielkość grupy. Oczywiście. Ile osób będzie w Twojej grupie? W sumie będzie nas 20 osób. Czy jest to wykonalne? Tak, to brzmi jak zabawna grupa, jeśli chodzi o nasze zajęcia. Ja też tak myślę. Jest wystarczająco duży, aby zapewnić różnorodność, ale wystarczająco mały, aby zachować porządek. Dokładnie. Tym numerem łatwiej będzie koordynować plany. Jakie działania Twoim zdaniem powinniśmy uwzględnić? Sugeruję kilka ćwiczeń i gier integracyjnych, które pomogą przełamać lody. Świetny pomysł. Pomoże każdemu poczuć się bardziej komfortowo. Zaplanujmy dla każdego mile chwilę. Lekcja 17. Ćwiczenia i hobby. Poświęcam czas na ćwiczenia i hobby, które sprawiają mi przyjemność. To dobry pomysł. A gdyby tak wyznaczyć granicę, aby chronić ten czas? Absolutnie. Ważne jest, aby ustalić priorytety tego, co czyni nas szczęśliwymi. Tak i pomaga zachować zdrową równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Staram się planować treningi tak, jak każde ważne spotkanie. To mądre. Powinienem zrobić to samo ze swoimi hobby. Chodzi o to, żeby znaleźć czas na to, co kochamy. Zachęcajmy się nawzajem do trzymania się naszych rutyn. Zdecydowanie. Posiadanie systemu znajomych ułatwia utrzymanie zaangażowania. Lekcja 18. Australijski burz. Fascynująca są odlegle obszary Australii, znane jako Outback. Tak, zawierają kilka piaszczystych i skalistych krajobrazów, prawda? Dokładnie. To wyjątkowe środowisko z własnym pięknem. Bardzo chciałbym kiedyś zwiedzić Udback. To wydaje się takie pełne przygód. To naprawdę jest. Ogrom i izolacja mogą być naprawdę urzekające. Czy uważasz, że łatwo jest podróżować po tych obszarach? Może to być trudne, ale dla zwiedzających dostępne są wycieczki. To brzmi jak świetny sposób na bezpieczne przeżycie tego doświadczenia. Zaplanujmy kiedyś tam wycieczkę i przeżyjmy niezapomnianą przygodę.
Lekcja 19. Tajemnice literackie. Świat ciazek może być ciągła tajemnica dla przeciwników szatanskich wersetów. To intrygujący temat. Co jest w nim najbardziej fascynującego? Rodzi pytania o interpretację i wolność słowa. Absolutnie. Literatura często podważa normy i przekonania społeczne. Niektórzy uważają to za grozne, inni postrzegają to jako sztukę. To ciekawe, jak różne perspektywy mogą prowadzić do tak silnych emocji. Tak, i konieczne jest otwarte omawianie tych różnic. Zgadzam się. Zrozumienie różnych punktów widzenia wzbogaca nasze doświadczenia czytelnicze. Następnym razem zaglębimy się w dyskusje literackie. Lekcja 20. Wycieczka na plażę. Rozważam wypad na plażę gdzieś ze wspaniałym wybrzeżem. To brzmi niesamowicie. Czy masz na myśli konkretną lokalizację? Myślałam o wizycie na tropikalnej wyspie lub nadmorskim miasteczku. Obie opcje brzmią zachęcająco. Uwielbiam relaks nad oceanem. Ja też. Szum fal dziala kojaco. Poza tym na plaży jest mnóstwo ciekawych zajęć. Dokładnie. Pływanie, snorkeling i siatkówka plażowa to świetne opcje. Zaplanujmy tę podróż razem. To będzie wspaniałe przeżycie. Nie mogę się doczekać. Wycieczka na plażę wydaje się idealna ucieczka. Lekcja 21. Plany obiadowe. Nieźle. Planuję dziś wieczorem ugotować obiad. Och, naprawdę? Co robisz? Myślę o zrobieniu pysznego dania makaronowego z domowym sosem. To brzmi wspaniale. Uwielbiam makaron. Jaki sos przygotowujesz? Do klasycznej marynady użyję świeżych pomidorów, czosnku i bazylii. Nian, to brzmi tak świeżo i aromatycznie. Czy masz sekretny składnik? Szczypta cukru zawsze pomaga zrównoważyć kwasowość pomidorów. Muszę zapamiętać tę wskazówkę. Łączysz to z czymś? Tak, podam go z prosta sałatka i pieczywem czosnkowym na boku. Lekcja 22. Różnorodność siły roboczej. To prawda, może to prowadzić do bardziej zróżnicowanej i włączającej siły roboczej. Absolutnie. Różnorodność przynosi różne perspektywy i pomysły. To naprawdę zwiększa kreatywność i rozwiązywanie problemów w zespołach. Taki pomaga stworzyć bardziej dynamiczne środowisko pracy. Wierzę, że firmy czerpią ogromne korzyści z przyjęcia koncepcji włączania. Zdecydowanie. Sprzyja poczuciu przynależności wszystkim zaangażowanym. Co więcej, przyciąga szersza gama talentów. Dokładnie. Jest to sytuacja korzystna zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Promujmy te wartości w naszym miejscu pracy. Lekcja 23. Umiejętności prezentacji. Dałem też kilka prezentacji. To umiejętność, którą warto opanować. To świetnie. Prezentacja może naprawdę zwiększyć Twoją pewność siebie. Tak, i pomaga ogólnie poprawić umiejętności komunikacyjne. Zgadzam się. Jakie masz wskazówki dla osoby, która dopiero zaczyna prezentować?
Praktyka jest kluczem. Dobra znajomość materiału ma ogromne znaczenie. To brzmi pomocnie. Postaram się zrobić więcej prób przed następnym. Ponadto nawiązanie kontaktu z publicznością może zwiększyć skuteczność prezentacji. To dobry punkt. Będę pracować nad nawiązaniem kontaktu wzrokowego i zadawaniem pytań. Świetnie sobie poradzisz. Wszystko polega na nawiązaniu kontaktu ze słuchaczami. Lekcja 24. Organizowanie transportu. To brzmi dobrze. Czy możemy również zorganizować transport do hotelu? Absolutnie. Mogę w tym pomóc. Wolisz taksówkę czy transport wahadłowy? Myślę, że transfer byłby bardziej ekonomiczny. Świetny wybór. W przypadku grup autobusy są zazwyczaj wygodniejsze. Tak, i często podrzucają cię tuż przy wejściu do hotelu. Dokładnie. Wprawdzie harmonogram i zarezerwuję go dla nas. Dzięki! To odciaza mój umysł. Bez problemu. Zanim wyruszymy, upewnimy się, że wszystko jest uporządkowane. Brzmi jak plan. Doceniam Twoja pomoc. Lekcja 25. Lokalne występy. Gram już około 5 lat i okazjonalnie występuję w lokalnych kawiarniach. To niesamowite. Dzielenie się swoją muzyką z innymi musi być ekscytujące. To naprawdę jest. Atmosfera w tych kawiarniach jest ciepła i przyjazna. Mogę sobie wyobrazić, czy grasz swoje oryginalne utwory lub covery? Równie covery, ale zacząłem wlaczać kilka moich oryginalnych utworów. To fantastyczne. To świetny sposób na zaprezentowanie swojego talentu. Dziękuję. Podobają mi się wyzwania związane z występowaniem na żywo. Chętnie kiedyś przyjdę zobaczyć, jak grasz. Byłoby wspaniale. Dam Ci znać, kiedy będzie mój następny koncert. Lekcja 26. Rezerwacja hotelu. To brzmi dobrze. Zarezerwuj to dla mnie. W porządku. Twój pokój jest zarezerwowany. Miłego pobytu. Dziękuję. Doceniam, że się tym za mnie zajales. Bez problemu. Z przyjemnością pomogę. Czy potrzebujesz czegoś jeszcze? Przydaliby się same szczegóły dotyczące godzin zameldowania i wymeldowania. Jasne. Wyślę ci wszystkie potrzebne informacje. Doskonale. To znacznie ułatwia planowanie. Miło mi to słyszeć. Miłej podróży. Jeszcze raz dziękuję. Naprawdę nie mogę się tego doczekać. Lekcja 27. Role zawodowe. Anna podziela pracę, opiekując się cudzimi dziećmi. To brzmi satysfakcjonująco. Jak jej się to dotychczas udaje? Ona to uwielbia. Dzieci zapewniają jej rozrywkę. To wspaniale. Pomaganie w kształtowaniu ich życia musi być satysfakcjonujące. Absolutnie. To duża odpowiedzialność, ale ona cieszy się każda chwila. Aloisa opiekowała się domem, prawda? Tak, ona utrzymuje wszystko w porządku i zajmuje się obowiązkami domowymi. Wspaniale, że oboje znaleźli role, które im odpowiadają. Zdecydowanie. Tworzą świetny zespół, leczacy swoje obowiązki.
Lekcja 28. Poznawanie nowych ludzi. Cześć, mam na imię Jacek. Jak masz na imię? Jestem Lisa, miło Cię się poznać. Ciebie też milo poznać, Lisa. Jak się dzisiaj masz? Mam się dobrze, dziękuję. Po prostu cieszę się dniem. Wspaniale to słyszeć. Czy byłeś tu wcześniej? Nie, to mój pierwszy raz. Nie mogę się doczekać odkrywania. Podoba ci się tutaj. Jest tak wiele do zobaczenia i zrobienia. Nie mogę się doczekać, żeby to wszystko sprawdzić. Jakieś rekomendacje? Absolutnie. Sugeruję wizytę na lokalnym rynku. Jest żywy i zabawny. Lekcja 29. Wspomnienia przy ognisku. Wieczorem siedzieliśmy przy ognisku i śpiewaliśmy piosenki. To brzmi jak niezła zabawa. Upiekłeś pianki marshmallow? Tak, piekliśmy pianki i robiliśmy s'mores. To jest najlepsze. Piosenki przy ognisku zawsze łączą wszystkich. Dokładnie. Tworzy taka ciepła i przyjazna atmosfera. Czy masz ulubioną piosenkę przy ognisku? Uwielbiam śpiewać Kumbaya, to klasyk. To świetny wybór. To naprawdę oddaje ducha biwakowania. Zaplanujmy wyprawę kempingową. Chętnie jeszcze raz przeżyję tę chwilę. Lekcja 30. Rozsądne ceny. Czy ceny w tym sklepie są rozsądne? Tak, często mają dobre wyprzedaże i rabaty. To fantastyczne. Zawsze milo jest znaleźć dobre oferty. Absolutnie. Uwielbiam robić zakupy, kiedy mogę zaoszczędzić trochę pieniędzy. Czy masz jakieś ulubione przedmioty, których zwykle szukasz? Zawsze sprawdzam ubrania i wystrój domu. To świetne wybory. Milo jest odświeżyć swoją garderobę. Zdecydowanie. Następnym razem pójdziemy razem na zakupy. Brzmi jak plan. Nie mogę się tego doczekać. Lekcja 31. Alokacja zysków. Omawiając podział zysków i strat, istotne jest znalezienie właściwej równowagi. Widzie, skąd pochodzisz. A może rozważymy podejście procentowe? To mogłoby się sprawdzić. Gwarantuję, że każdy otrzyma sprawiedliwy udział w wysokości swojego wkładu. Dokładnie. Dodatkowo motywuje wszystkich do cięższej pracy na rzecz lepszych wyników. Prawidłowy. Przejrzystość procesu jest również kluczowa dla utrzymania zaufania. Absolutnie. Jasna komunikacja może zapobiec nieporozumieniom pomiędzy członkami zespołu. Przygotujmy propozycję przedstawiającą to podejście na nasze następne spotkanie. Dobry pomysł. Wierzę, że pomoże nam to płynnie działać dalej. Nie mogę się doczekać rozwoju tego planu. Lekcja 32. Przepisy dotyczące segregacji. W Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza na południu, obowiązywały przepisy dotyczące segregacji, które zabraniały mieszania się rasy czarnej i białej. To niepokojąca część historii. Trudno uwierzyć, że takie przepisy istniały. Tak, to naprawdę uwydatnia głębokie podziały społeczne w tamtym czasie. Przepisy te dotyczyły wielu aspektów życia, od szkół po obiekty publiczne.
Dokładnie. Ważne jest, aby pamiętać tę historię, aby zrozumieć, jak daleko zaszliśmy. Oraz uznanie, że nadal jest wiele do zrobienia na rzecz równości i sprawiedliwości. Absolutnie. Takie dyskusje są tak kluczowe dla świadomości i zmian. Edukujmy siebie i innych na te tematy. Zdecydowanie. Wiedza to siła w walce z dyskryminacją. Lekcja 33. Strategie negocjacyjne. To prawda. Jakie inne strategie negocjacyjne zwykle stosujesz? Często zaczynam od budowania relacji z drugą stroną. Pomaga stworzyć pozytywną atmosferę. To świetne podejście. Budowanie zaufania może prowadzić do lepszych wyników. Tak, lubię też dokładnie się przygotowywać, znając swoje cele i ograniczenia. To madre. Dobre przygotowanie daje pewność siebie podczas negocjacji. Zgadzam się. Ponadto bycie elastycznym może pomóc w znalezieniu wspólnej płaszczyzny porozumienia. Absolutnie. Czasem kompromisy prowadzą do najlepszych rozwiązań dla wszystkich. Dzielmy się doświadczeniami i uczmy się od siebie nawzajem, aby doskonalić swoje umiejętności. Bardzo mi się to podoba. Razem możemy stać się lepszymi negocjatorami. Lekcja 34. Pomysły na obiad. Hej, mam dziś ochotę na coś pysznego na obiad. Jakie są pomysły? A może spróbujesz domowego makaronu? To zawsze hit. To brzmi fantastycznie. Kocham makaron. Jest takie wszechstronne. Dokładnie. Możesz dodać dowolne składniki od warzyw po mięso. Co powiesz na kremowy sos Alfredo? To jeden z moich ulubionych. Tak, już sobie wyobrażam, jakie to byłoby pyszne. Zbierzmy składniki i gotujmy razem. Jestem za. Gotowanie może być świetną zabawą, szczególnie w dobrym towarzystwie. Nie mogę się doczekać. To będzie smaczny wieczór. Lekcja 35. Soboty filmowe. Co twój brat lubi robić w sobotnie popołudnia? Uwielbia chodzić do kina z przyjaciółmi. To ich weekendowa tradycja. To brzmi zabawnie. Jakie filmy najczęściej oglądają? Głównie kreskówki i filmy akcji. Kochają dobre przygody. Kreskówki są świetne dla wszystkich grup wiekowych, zawsze przywołują wspomnienia. Dokładnie. Miło jest mieć coś beztroskiego, co sprawi przyjemność. Czy po powrocie kiedykolwiek rozmawia o filmach? Tak, często dzieli się z nami swymi ulubionymi scenami i postaciami. To musi być dla niego także świetny sposób na nawiązanie więzi z przyjaciółmi.